Cześć Julek. Cześć. No powiem Ci, że w takim stanie auta dawno nie mieliśmy. Nie dziwię się. Ale tym bardziej utwierdza mnie to, że to był słuszny wybór samochodu na nasz projekt. Zgłoszeń było bardzo dużo, ale ten samochód się bardzo mocno wybijał, ponieważ nie jest on doskonałym samochodem. Na pewno jest tutaj dużo rzeczy, których nie będziemy w stanie do końca wyprowadzić, ponieważ mamy parę elementów, które się nadają tak naprawdę do wtórnego lakierowania. Ale właśnie chcemy też pokazać, że da się dużo osiągnąć bez jakichś większych prac. Także postaramy się w naszych detailingowych możliwościach wyciągnąć wszystko, co się da z pomocą chemii ADBL-a. Jestem w ciężkim szoku, że chłopaki się podjęli takiego ciężkiego przypadku. No bo umówmy się, no to nie jest auto, które wystarczy dobrze umyć. Możliwe, że lepszy efekt finalny byłby na jakimś, nie wiem, nowszym, tylko troszkę zaniedbanym samochodzie, a tutaj no jest odważnie, po prostu jest odważnie. No, ja to auto kupiłem rok temu z przetargu Zarządu Dróg Miasta Krakowa z parkingu depozytowego. Zostało porzucone 5-6 lat temu, tak naprawdę to nikt nie jest w stanie mi powiedzieć, bo szukałem tych informacji dosyć długo, ale stało na jakimś parkingu przy stacji benzynowej przez parę lat, później zostało przewiezione przy okazji remontu tego parkingu w inne miejsce, jeszcze mniej legalne i w końcu Straż Miejska się nim zainteresowała, odhodlowała je na parking depozytowy. Auto tam spędziło wystarczająco dużo czasu, żeby przejść na własność gminy, no i trafiło w końcu na przetarg. No i po jakichś, nie wiem, pół roku prac takich, powiedzmy, ogólnoserwisowych udało się auto uruchomić na tyle, że jeździ, jest całkiem sprawne. Nawet na rajdzie Gratów Bielskich ostatnio udało się wykręcić drugie miejsce. Zupełnie przypadkiem, w sumie miałem jechać innym samochodem. No i jest takie, jak jest. Przez ten rok no to właśnie tylko prace mechaniczne, a kosmetycznie zdecydowanie nie chciałem go ruszać, bo ma swój urok w tym, że wygląda, jakby był porzucony w każdym miejscu, w którym go zaparkuję, ale no, jak się trafiła taka okazja, to trzeba było go tutaj po prostu pokazać i podrzucić chłopakom. Calibra, która już dzisiaj do nas przyjechała na projekt Art of Detailing, była, myślę, najlepszym wyborem ze wszystkich samochodów, ponieważ będzie to najlepsze pokazanie możliwości i naszych, i kosmetyków ADBL-a. Wybór oczywiście nie był prosty, bo samochodów było całe mnóstwo, super samochodów, nie ma co ukrywać. Było też parę ciekawych przypadków, natomiast ten tutaj myślę, że będzie najlepszym pokazaniem tego, że nie każdy samochód, który przyjeżdża na detailing, musi być idealnym samochodem, który wyjeżdża również w stanie w 100% perfekcyjnym jak z salonu. Tutaj w tym przypadku na pewno nie uda nam się osiągnąć stanu salonowego, ze względu na to, że samochód wymagałby na pewno lakierowania wielu elementów, ale my pokażemy, w jaki sposób możemy osiągnąć szczyt możliwości detailingowych bez jakiegoś ponownego wymieniania elementów. Ale jak przy każdym naszym Art of Detailing spróbujemy też we własnym zakresie ponaprawiać lub powymieniać parę części. Jak możecie zobaczyć na przebitkach, samochód ma dużo mchu, zabrudzeń, które są na tym samochodzie już od wielu, wielu lat. Jak wspominał Julek, około 5-6 lat w tym momencie. Cały proces zaczniemy od mycia, dekontaminacji, do czyszczenia przede wszystkim wszystkich zakamarków. Wnęk samochodu, komory silnika i podwozie zostawimy sobie na kolejny etap. Tym kolejnym etapem będzie czyszczenie suchym lodem, który pozwoli nam osiągnąć 100% możliwości do czyszczenia tych elementów, przy zaoszczędzeniu oczywiście dużej ilości czasu. Następnie przejdziemy do korekty lakieru oraz do wnętrza i na sam koniec zabezpieczymy lakier. Oczywiście w jaki sposób wyjdzie nam w momencie, kiedy lakier zacznie być polerowany, będziemy wiedzieć już, na czym stoimy i z czym mamy do czynienia. Cały proces zaczniemy sobie od umycia nadkoli oraz kół.
Podnieśliśmy cały samochód do góry, zdjęliśmy koła. Zrobimy sobie teraz tutaj oprysk TFR-em w stężeniu 1:5. Następnie zrobimy sobie również oprysk na felgach. Wypłuczemy dokładnie zabrudzenia, które się na nich zebrały, a następnie przejdziemy już do czyszczenia całych nadkoli, elementów tutaj zawieszenia oraz felg. Odnośnie z elementów zawieszenia, jutro jak będziemy czyścić samochód suchym lodem, wyczyścimy sobie te zabrudzenia, które nam nie zejdą chemią oraz samą wodą, wyczyścimy sobie już suchym lodem. Jak chodzi o nadkola, nie są one w złym stanie. Powiedziałbym, że jak na tak stary samochód jest tutaj w miarę przyzwoicie. Mamy tutaj dużo smaru i oleju, który nam wycieka jeszcze z silnika, natomiast tym się zajmiemy przy używaniu suchego lodu. Jak chodzi o felgi, widać, że są tam zabrudzenia dosyć stare, które już z biegiem lat się po prostu zbierały wewnątrz tego bębna, nikt tego nie czyścił. Usuniemy to wszystko, rozpuścimy te wszystkie osady, które tam się gromadzą. Felgi oczywiście później zostaną wypolarowane i zabezpieczone. Felga już jest po spłukaniu TFR-em. Zanim przejdziemy do mycia właściwego felg, wyczyścimy sobie oponę tire cleanerem. Wyczyścimy ją sobie od frontu, również od tyłu. Z tyłu też na końcu nałożymy dressing. Jak chodzi o felgę, użyjemy sobie Vampira Lighta. Chodzi o to, żeby ten powierzchniowy brud jeszcze sobie rozmiękczyć. Natomiast przy takich zanieczyszczeniach, które mamy w tym przypadku, jakie możecie zobaczyć tutaj, nie będziemy tracić czasu na lighta, jak chodzi o bęben. Od razu użyjemy sobie normalnego Vampira, żeby jak najmocniej zadziałać już na sam początek. Zobaczymy, ile podejść będzie potrzebnych. Raczej obstawiam, że 2-3 razy będziemy musieli do tego podejść. Aczkolwiek nie ma tutaj co się oszukiwać, że w wielu miejscach już nie mamy w ogóle lakieru. Także jest to już tylko i wyłącznie czyszczenie dla nas samych, żebyśmy mieli świadomość tego, że brud usuniemy. Natomiast felgi nadają się do renowacji, ale chcemy Wam pokazać, co jeszcze można z nich wydobyć. Także bierzemy się do pracy z felgami. Pierwszą felgę mamy już gotową, doczyszczoną z osadów metalicznych. Osuszyliśmy ją i teraz przejdziemy do usuwania smoły. Mamy tutaj troszkę tych kropeczek. Możecie sobie zobaczyć na przebitce. Zaaplikujemy sobie teraz Taren Glue Remover. Poczekamy kilka minut, dotrzemy to fibrą, wypłuczemy, dokończymy resztę kół. Również zrobimy na nich usuwanie smoły i przejdziemy już do mycia.
Wyczyściliśmy sobie nadkole green ginem, wypędzelkowaliśmy dokładnie zakamarki. Jest tutaj na nadkolu to, co widzicie na przebitkach, jest to stare zabezpieczenie antykorozyjne. Jutro przy czyszczeniu suchym lodem usuniemy je sobie do gołej blachy. Następnie właściciel będzie musiał już sobie cały spód samochodu na pewno zabezpieczyć. Teraz kolejnym krokiem po zrobieniu tych nadkoli, po doczyszczeniu felg, będzie już mycie właściwe całego samochodu. Zakończyliśmy sobie etap z kołami i nadkolami. Kolejnym etapem będzie już mycie właściwe samochodu. Zaczniemy sobie od oprysku TFR-em. Zrobimy sobie dosyć delikatne stężenie. Zrobimy sobie tutaj stężenie 5%. No, pozostawimy to na około 2 minuty. Następnie użyjemy piany Yeti. Spianujemy sobie cały samochód. Zostawimy to na około 2-3 minuty. Następnie powoli zaczniemy wszystko wypłukiwać. Chodzi o to, żeby usunąć bardzo dużo tych luźnych zabrudzeń, które są na lakierze. Po spłukaniu samochodu umyjemy go sobie rękawicą, użyjemy do tego Shampoo Pro. Następnie spłuczemy, wypędzelkujemy sobie wszelkie elementy, takie jak gumowe uszczelki, wszelkie zakamarki. Znowu przejdziemy do spłukania i przejdziemy do dekontaminacji najpierw chemicznej, a na samym końcu użyjemy rękawicy do glinkowania i wyglinkujemy sobie cały lakier. A jak widzicie, na lakierze było bardzo dużo zabrudzeń, które już po odpowiednim pre-washu i użyciu piany aktywnej pozwoliły nam usunąć. Teraz przejdziemy do bezpiecznego mycia na 2 wiadra. Pomimo że lakier jest w stanie, w jakim jest, będziemy chcieli jednak uniknąć jakiegokolwiek dodatkowego zarysowania na lakierze. Wykorzystamy sobie do tego rękawicę Promit. W wiadrze z szamponem mamy już wlane Shampoo Pro i przechodzimy do mycia właściwego. Jak możecie zobaczyć na rękawicy, jest tak dużo oksydacji na lakierze, że schodzi ona nawet przy myciu rękawicą. Wykonaliśmy już mycie właściwe, teraz spłuczymy sobie kalibrę i przejdziemy do czyszczenia elementów gumowych, wszelkich szczelin, ponieważ tam jest jeszcze bardzo dużo brudu. Zrobiliśmy to w takiej kolejności, ponieważ chcieliśmy usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń, aby później przy pędzelkowaniu tych dekorów jeszcze dodatkowo nie porysować sobie tego lakieru. Także spłukujemy i przechodzimy do czyszczenia. Po doczyszczeniu szczelin oraz elementów plastikowych, gumowych przechodzimy do dekontaminacji chemicznej. Zaczynamy najpierw od deironizera. W tym przypadku używamy Vampira Liquida, który będzie dedykowany do lakieru samochodowego.
Jesteśmy już po procesie deironizacji. Teraz przejdziemy do usunięcia smoły na samochodzie. W dolnych partiach w szczególności mamy jej dosyć sporo. Użyjemy sobie Tarn Glue Removera, pomimo tego, że jak sami widzicie mamy do czynienia z lakierem akrylowym. Tarn Glue będzie dla niego bezpieczny, nie zostawi nam na nim żadnych zacieków. Zakończyliśmy już dekontaminację chemiczną. Na koniec zostaje nam dekontaminacja mechaniczna, czyli glinkowanie. W tym przypadku użyjemy sobie klej sponge'a oraz Slipiego do uzyskania odpowiedniego poślizgu przy glinkowaniu. Zakończyliśmy właśnie proces glinkowania, czyli mamy już zakończony cały proces mycia, dekontaminacji chemicznej i mechanicznej. Następnie przejdziemy teraz do spłukania dokładnego całego samochodu, upewnienia się, że już żaden brud nam nie wypływa pod uszczelek i innych elementów. Następnie osuszymy sobie Twisted Towelem i po osuszeniu samochód będzie już gotowy do dalszych prac. Kolejny dzień pracy z kalibrą. Dzisiaj zajmujemy się czyszczeniem suchym lodem. Suchym lodem będziemy czyścić całe podwozie, elementy zawieszenia, nadkola, komory silnika. Oczywiście przy tym czyszczeniu suchym lodem usuwamy starą konserwację. Po naszych pracach Julek na pewno będzie musiał po zrobieniu sobie całej mechaniki zabezpieczyć to podwozie, zrobić zabezpieczenia antykorozyjne. Natomiast my pozwolimy na doczyszczenie tych całych powierzchni, tych wszystkich elementów, żeby to już miało, że tak powiem, za sobą i będzie to już podwozie gotowe do zabezpieczenia. Dzięki tej technice możemy oczyścić bardzo stare zabrudzenia, stary spalony olej i tym podobne, jak zresztą konserwację przede wszystkim, bo tutaj na tym nam głównie zależy. Nie ma tutaj co ukrywać, że nie jest to piaskowanie, więc nie ma tego efektu, że czyścimy 100% w idealny sposób. Powiedziałbym, że tutaj oczyścimy około 95% wszystkich zabrudzeń. Jest wiele rzeczy, których nie da się usunąć, natomiast jaka jest różnica między tym piaskowaniem a suchym lodem? Przede wszystkim nie uszkadzamy powierzchni. Zakończyliśmy czyszczenie kalibry suchym lodem. Mamy wyczyszczone całe podwozie, nadkole, komorę silnika. Robiliśmy to oczywiście w bezpieczny sposób. W komorze silnika jest dużo luźnych, drobnych kabli, które z racji swojego wieku są bardzo delikatne. Także były miejsca, które musieliśmy sobie też odpuścić, żeby nie narobić krzywdy. Niestety ten samochód z racji, że Julek zaraz po odbiorze jego, tak naprawdę ten samochód od momentu, kiedy go kupił, nie był jeszcze u mechanika na żadnych większych naprawach. Także tutaj wszystko jest jeszcze, że tak powiem, bardzo delikatne i trzeba na to wszystko uważać. Także zrobiliśmy to w bezpieczny sposób. Jak chodzi o podwozie, wszystko zostało wyczyszczone. Elementy tutaj takie chociażby jak wydech, jak osłony termiczne zostały jeszcze dodatkowo wyczyszczone pastą do metalu, żeby usunąć jeszcze więcej tych zabrudzeń i oksydacji przede wszystkim, która na nich się pojawiła. Zaczynamy kolejny etap, którym jest wnętrze. Całość zaczniemy sobie od wyciągnięcia wszystkich plastików przy podsufitce, demontażu podsufitki, ponieważ idzie do oklejenia. Następnie zdemontujemy sobie fotele, kanapy oraz plastiki do okłady dywanu, żeby móc wyciągnąć również dywan do prania. Kierownica także zostanie zdemontowana, żebyśmy mogli poddać ją regeneracji, przywrócić jej właściwe wykończenie i przede wszystkim wypełnić te uszkodzenia, które na niej się znajdują. Później przejdziemy do czyszczenia plastików, prania ekstrakcyjnego materiałów. Ale teraz na początek musimy sobie powyciągać prywatne rzeczy Julka, które jeszcze zostały w samochodzie. Między innymi takie ciekawe artefakty jak taka kaseta.
Przechodzimy do polerowania kalibry. Zrobiliśmy sobie już wstępnie jeden element, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Lakier został pomierzony i przede wszystkim pościągaliśmy sobie elementy, które przeszkadzają nam w polerowaniu i dojściu w różne zagłębienia. Usunęliśmy sobie tylne lampy, usunęliśmy emblematy, usunęliśmy listwy z dachu. I po inspekcji i sprawdzeniu kilku elementów, których się obawialiśmy, niestety te obawy się potwierdziły. Mianowicie klapa będzie musiała zostać polakierowana. Przy próbie polerowania niestety widzieliśmy, że lakieru jest na tej klapie tak bardzo mało, że przy jakikolwiek polerowaniu ten lakier zaczyna się robić coraz jaśniejszy, także wiemy, że tak czy siak będzie trzeba to wylakierować. A klapa ma również uszkodzenie tutaj na samym przetłoczeniu, na samej krawędzi, jest spęchana szpachla, także przynajmniej będziemy mogli już to jedno uszkodzenie naprawić. I mamy dużo zaprawek do zrobienia, między innymi tutaj na narożnikach zderzaków jest parę takich elementów, które na pewno będzie trzeba zrobić, albo zaprawki, albo jakiś mały smart repair. Na drzwiach kierowcy też mamy takie uszkodzenia. Co do wgnieceń, część wgnieceń już usuwaliśmy, część wgnieceń się udało usunąć, natomiast część uszkodzeń jest na lakierowanych elementach i nie możemy podejmować ryzyka, żeby ciągnąć je od strony zewnętrznej, a od strony wewnętrznej niestety miejscami są albo wzmocnienia, albo podwójna blacha. Ale jeszcze, że tak powiem, parę miejsc jest przed nami, więc będziemy wszystko sprawdzać. Co do lakieru, znaleźliśmy kombinację, która pozwoliła nam na usunięcie 95-98% zarysowań. Kombinacja, której użyjemy na kalibrze, to 2 etapy tnące, 2 przejazdy tnące na wełnie z pastą Hard Cut, następnie polish z pastą Super Polish i finish pastą Perfect Finish. Po korekcie lakieru została nam jeszcze jedna rzecz do wypolerowania, a mianowicie szyby. Szyba czołowa została przez nas wymieniona na nową z racji jej uszkodzeń, z racji wielu pęknięć, odprysków, które były. Niestety nie dało się jej poddać procesowi polerowania. Natomiast cała reszta została przez nas wypolerowana rotacją ADBL-a. Użyliśmy do tego filcu polerskiego
z naszą pastą Glass Polish. Pozwoliło nam to na usunięcie większości zarysowań oraz przede wszystkim przywróceniu odpowiedniej przejrzystości tych szyb. Szyby niestety były pokryte odkurzem lakierniczym, wieloma zabrudzeniami, lekkimi wzmatowieniami. Dzięki Glass Polishowi udało nam się przywrócić tą pełną przejrzystość oraz przede wszystkim szklistość tego szkła. A na końcu w całym procesie naszym Art of Detailing te szyby zostaną umyte naszym Hybrid Glassem, który sprawi, że będą one hydrofobowe. Finalnym etapem prac przy kalibrze było zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną Modesty. Po 3 tygodniach nadszedł wymarzony dzień. Julka oraz nasz. Po około 130 godzinach pracy kalibra jest gotowa do wydania. Czas najwyższy, żeby Julek zobaczył nasze dokonania, co udało nam się zrobić. Mamy nadzieję, że efekt Ci się spodoba i będziesz zadowolony. Chyba mu się nie spodobało. Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Pytanie jest, gdzie jest moje auto? Jak oceniasz możliwości, które daje detailing w tym Nie, momencie? to jest po prostu brak słów i głowa mała. No to jest po prostu inne auto. To jest niesamowite, po prostu niesamowite, co się udało z tego bądź co bądź śmietnika wyciągnąć. Felgi też odświeżyliśmy delikatnie iOS DBL-a. Chodziło o to, żeby przywrócić im połysk, który tutaj widać, jak się nam ładnie światło odbija, bo były one takim typowym matowym elementem na tym samochodzie. Zresztą pasowały do lakieru. No dokładnie, dokładnie. To generalnie wszystko było zgodne, Tak, zgodne z koncepcją. Tak, dokładnie. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, tak jak tutaj pamiętasz, tu mieliśmy takie piękne graffiti. Tak, coś mi się jakby... No niestety, kojarzy. klapa okazała się być nie do wyratowania ze względu na to, że była ona, że ten lakier, czy bardziej spray, który był użyty przez tą osobę, po prostu przeżarło się przez warstwę lakieru, bo klapa była lakierowana. Ten błotnik też był lakierowany. Natomiast tutaj po paru godzinach stopniowego usuwania tego papierem ściernym udało nam się usunąć to graffiti bez uszkadzania tego lakieru. Także tylko tak naprawdę ta klapa wymagała tego polakierowania wtórnego. Natomiast kolor jest dobrany idealnie. Tutaj w tym świetle będzie to mniej widoczne, natomiast na zewnątrz na pewno zobaczysz, że kolor jest dobrany do tych elementów, które są obok. No i tutaj staraliśmy się w szczególności na tych drzwiach, które no niestety miały uszkodzenie. Najprawdopodobniej ktoś tutaj przykleił taśmę typu power tape i potem ją zerwał razem z lakierem, bo te drzwi też były lakierowane. Udało nam się to zrobić na tyle zaprawkę, żeby wyglądało to ładnie. Część wgnieceń, tak jak mówiłem, była pousuwana, natomiast cała reszta musiała zostać. No niestety przy niektórych wniotkach nie można się bać blacharza, na pewno on sobie z takimi rzeczami poradzi. Także jak chodzi o elementy zewnętrzne
zrobiliśmy korektę lakieru na tyle, ile pozwalał nam lakier. Niestety tutaj polerowanie tego auta to jest trochę gra jak sapera, bo klapa nam pokazała, że w miejscu, gdzie się wydaje, że jest dużo lakieru, to nie jest dużo lakieru, tylko 2-3 warstwy tego lakieru. Natomiast udało nam się usunąć, myślę, że tak spokojnie możemy powiedzieć, 90 parę procent wszystkich zarysowań, zmatowień i uszkodzeń, które były. Zrobiliśmy dużo zaprawek na tym samochodzie. Postaraliśmy się przejść przez cały etap korekty, czyli usuwanie tych zarysowań, następnie polish finish, żeby dać mu jak największy połysk. Później ten połysk podbiliśmy powłoką ceramiczną, która przede wszystkim sprawi, że ta oksydacja się nie będzie znowu pojawiać, czyli ten lakier nie zacznie się znowu matowić z czasem przez najbliższe kilka lat. Elementy takie jak plastiki zostały zrobione nowym produktem, który jest w ADBL-u, czyli blackouterem. On dosyć długo się będzie utrzymywał, jak na produkt, który jest bardzo prosty w aplikacji. Szyby. Szyba czołowa jest nowa. To jest, myślę, bardzo fajna sprawa. To była jedna z, tak jak Ci pisałem, to była jedna bodajże z 2 ostatnich, które zostały w Krakowie. No pięknie. Bo już nie są one produkowane, są gdzieś na magazynach, natomiast udało nam się z Pilkingtona tą szybę dostać. Panowie przyjechali, zamontowali nam ją tutaj na miejscu. Starą szybę wyrzucili, mam nadzieję, że nie chciałeś jej na pamiątkę. Chciałeś, dobra, trudno, szkoda. Resztę szyb odświeżyliśmy, dostały z powrotem połysk, pousuwaliśmy odkurz, który na nich był. Jest na nich jeszcze dużo różnych takich grubych zarysowań, natomiast część z nich niestety już jest nie do usunięcia, ale szyby są przejrzyste. Widzę, że te uszczelki, które trochę były wpofalowane, jak dostały jakieś odpowiedniej chemii, to dokładnie. już się Blackouter ułożyły, też je zmiękczył i sprawił, że poukładały się nam ładnie. No pod sufitkę, wiesz jak, że tak powiem, wyglądała, bo samym nam przywoziłeś, zamontowaliśmy ją. I teraz tak, z zewnątrz wygląda to w ten sposób. Jak chodzi o środek. Środek został cały rozebrany, wyprany, wyczyszczony. Zamówiłem Ci nowe dywaniki, żeby ten dywan, który jest pod spodem, się nie brudził. Tak jak wspominaliśmy, najprawdopodobniej we wszystkich kalibrach, które wychodziły fabrycznie, nie było dywaników, po prostu wychodziły one z samym dywanem. Jeżeli ktoś nie wpadł na pomysł po zakupie, żeby założyć dywaniki, to dywan wyglądał tak, jak widzieliście parę minut wcześniej. Także mamy nowe dywaniki. Kierownica została przeze mnie wylakierowana, ponieważ była, że tak powiem, w wysokim połysku, a widziałem po zdjęciach, że powinna być w takim wykończeniu jak kierownica mniej więcej, To była czyli jest pierwsza rzecz, jaką teraz zobaczyłem. Zaraz, z tą kierownicą coś jest nie tak. Niestety podwozie będziesz mógł zobaczyć dopiero na filmie. Tutaj staraliśmy się odświeżyć to na tyle, na ile nam pozwalał materiał, żebyśmy nic nie poniszczyli. Tak jak wspomniałem, jest tu dużo różnych wiązek puszczonych różnego typu, więc trzeba było bardzo mocno uważać. Plastiki są odświeżone, są wyczyszczone. Ten element, dzięki temu, że użyliśmy suchego lodu, udało nam się bez zniszczenia go wyczyścić, ponieważ on był cały skuty smarem, olejem i wszystkim, a tak to udało nam się, że jest on cały, że tak powiem, podbicie jego z pianki jest całe, także no to jest przewaga suchego lodu w takich przypadkach. Piękna sprawa, ale to ja mam w takiej... Czekaj, nie zamykaj, bo ja tu mam jeszcze jedną rzecz. Korek oryginalny, a nie to był z czego? Z Volkswagena, tak? Z Volkswagena. Dobra. W takim razie. O! I to jest to, czego nam brakowało. Zdecydowanie. Wreszcie się zgadza. Tak, teraz się wszystko zgadza z winem. Mam nadzieję, że samochód, mówię, że znajdzie garaż, tak? Tak. Super. Na pewno, tak jak wspomniałem, powłoka sprawi, że przede wszystkim będzie Ci łatwiej utrzymać samochód w czystości i ten efekt, który mamy obecnie, będzie się utrzymywał przez wiele lat, nie będzie on, że tak powiem, gasł. A jeśli chodzi o pielęgnację tego samochodu, to mamy dla Ciebie jeszcze jeden prezent. Walizeczka, którą sam używam na wyjazdach do klientów z wieloma produktami, które na pewno przydadzą Ci się do pielęgnacji tego auta. Masz tutaj szampony, płyny do szyb, piany aktywne i przede wszystkim środki do dekontaminacji, do czyszczenia. Nawet uchwycik na telefon.
gdzie znajdzie aplikatory, fibry, wszystko, cały zestaw, żebyś mógł sobie dbać o ten efekt, żebyś miał przede wszystkim dużo frajdy, bo tego Ci serdecznie życzę, żebyś teraz się mógł cieszyć tym samochodem, bo dla nas mycie takich samochodów to jest też kupę zabawy, kupę frajdy, więc mam nadzieję, że przejdzie to też na Ciebie i będziesz miał dużo przyjemności z tego wszystkiego. To jest dwóch zdań. Jak ja tym autem jeżdżę, odkąd się udało je uruchomić od jakiegoś pół roku, to za każdym razem to jest po prostu kupa zabawy, a teraz to jest w ogóle... Także to spokojnie mieści się w bagażniku, już sprawdzaliśmy. Dzisiaj została już nam ostatnia rzecz, czyli przekazanie Ci z powrotem kluczyków w Twoje ręce. My Ci dziękujemy, że się zgłosiłeś do konkursu, bo było to dużo frajdy zajmować się takim samochodem i przede wszystkim móc pokazać, że jest się w stanie dużo osiągnąć samym detailingiem, ale zarówno też pokazać, że nie robimy idealnych samochodów, że samochody, które mają wiele bolączek, w dużym stopniu jesteśmy w stanie poprawić i życzę Ci już w tym momencie szerokiej drogi i mam nadzieję, że jeszcze nieraz zobaczymy ten samochód na drodze przede wszystkim albo u nas na myjni. No, bez dwóch zdań, ja bardzo dziękuję i tak jak mówiłem na samym początku, to było z Waszej strony bardzo odważne i spodziewałem się, że efekty będą spektakularne, ale no, nawet nie myślałem, że aż tak. Bardzo jest nam miło, no wszyscy włożyliśmy dużo serca w ten cały projekt. Ale tak jak wspomniałem Ci na początku, tak, Twoje auto było, że tak powiem, w najcięższym stanie, ale stwierdziliśmy, że podejmiemy tą rękawicę i że jak chcemy pokazać coś fajnego, to albo grubo, albo wcale i ten samochód jest najlepszym, myślę, tego przykładem. Oj tak.